W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak bezpiecznie usunąć masę żelową i opracować skórki. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Marta Olesiak. Cześć kochani. Z Nysy. Cieszę się, że mogłam ponownie przyjechać. Będziemy dzisiaj opracowywać skórki frezami. Tak, pokażę Wam bardzo szybką i fajną technikę na to. Zaczynamy! Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to Frez Carbid numer 2, Frez Cuticle numer 1, Frez Cuticle numer 9, Frez Cuticle numer 14, pilnik o gradacji 100×180, buffer o gradacji 180×220, polerka Diamond Shine. Ponadto fioletowy cleaner, pędzel Cupcake Brush i masło Shea. Niektóre klientki po długich miesiącach noszenia paznokci żelowych, czasami nawet po kilku latach noszenia takich paznokci, mają potrzebę, aby ten żel ściągnąć. Jak to zrobić w taki sposób, żeby te paznokcie nadal były zdrowe i bezpieczne? Zobaczcie w dzisiejszym odcinku. Do usunięcia masy żelowej użyjemy frezu Carbid 2 z niebieskim paskiem. Ustawiamy obroty frezarki na maksymalną szybkość, czyli na 30 000 obrotów. Przytrzymujemy palec od spodu i zdecydowanymi ruchami, pracując od góry do dołu, paskami jeden przy drugim, zaczynamy ściągać produkt z paznokcia. Pracujemy największą powierzchnią frezu. Unikamy ruchów powolnych i mocnego dociskania frezu do powierzchni paznokcia. Łapiemy dłoń od góry i usuwamy masę przy skórkach. Następnie przytrzymujemy opuszek klientki kciukiem i jednym ruchem, bez odrywania frezu, skracamy wolny brzeg paznokcia. Frezem do ściągania masy nie możemy dotykać naturalnej płytki, dlatego będziemy nim pracować do momentu, kiedy czujemy, że została jeszcze minimalna ilość produktu na naszej płytce. Od strony tunelu kontrolujemy ilość masy, jaka została jeszcze do ściągnięcia. Powstały pył odpylamy pędzlem Cupcake Brush. Resztki materiału usuniemy pilnikiem o gradacji 100×180. Pracując na naturalnej płytce pilnikiem, ważne jest, aby piłować tylko w jedną stronę i do dołu. Kiedy natomiast jeszcze jest materiał i go ściągamy, możemy piłować tym samym pilnikiem we wszystkich kierunkach. Dlatego cały czas patrzymy na naszą powierzchnię pracy, oczyszczamy, odpylamy, żeby wiedzieć doskonale, czy jeszcze jest materiał, czy już go w ogóle nie ma. Zapowietrzenia bezpiecznie usuwamy poprzez spiłowanie ich pilnikiem po całej ich powierzchni. W ten delikatny sposób pozbywamy się ich w 100%. Czy wiecie, jak wygląda zapowietrzenie? Jeżeli jest ono od strony wału okołopaznokciowego, to jest to po prostu taka szczelina, którą teoretycznie można by podważyć, ale nie robimy tego. Masa w miejscu zapowietrzenia jest jaśniejsza niż na reszcie paznokcia. Jeśli nie jesteśmy pewni, gdzie jeszcze został materiał do wypiłowania, sprawdzamy to poprzez przetarcie paznokcia wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem. Miejsce, które od razu zrobi się matowe, to już naturalna płytka. Jeśli powierzchnia jest błyszcząca, to mamy pewność, że są tam pozostałości materiału, który z powodzeniem usuniemy pilnikiem. Następnie wyrównujemy wolny brzeg i nadajemy kształt paznokcia. Przechodzimy do opracowania skórek. Frezem numer 9 na obrotach między 15 a 18 tysięcy odsuwamy skórki i usuwamy nabłonki. Pracujemy od lewej do prawej strony ruchem podpychająco wymiatającym. Teraz pracować będziemy tak zwaną łezką, czyli frezem Cuticle numer 1. Ustawiamy obroty między 10 a 15 tysięcy, następnie kierujemy frez od środka skórek, delikatnie otwierając kieszonkę. Pracujemy od prawej do lewej strony ruchem wymiatającym. Następnie zmieniamy obroty frezarki i pracujemy dokładnie w ten sam sposób. Nie przesuwamy frezem wzdłuż paznokcia, tylko jego boczną stroną otwieramy cały wał. Zmieniamy frez na Cuticle numer 14, ustawiamy obroty na 10 tysięcy i usuwamy powstałe falbanki ruchem od prawej do lewej strony bez docisku, aby nie uszkodzić skóry. Przy okazji usuwamy wszystkie zgrubienia, które mamy na palcach. Manikur frezarkowy nie nadaje się do każdego rodzaju skórek. Najlepiej sprawdzi się przy skórze suchej. Kiedy wykonujemy manikur frezarkowy i widzimy zaczerwienienie w okolicy skórek, musimy się przerzucić na manikur klasyczny, czyli wycinanie tych skórek. Zawsze dopasowujemy manikur do typu skórek naszej klientki. Wykonując manikur klasyczny, czyli wycinając skórki, pamiętajmy, żeby zachować zdrowy rozsądek. Wszyscy lubimy pięknie wycięte skórki, ale zbyt głęboko wycięte skórki mogą sprawić nam problem. Po pierwsze, pozbywamy wtedy macierz ochrony przed drobnoustrojami,
A po drugie, jeżeli wytniemy zbyt głęboko, możemy uszkodzić macierz, co wpłynie na to, że nasze paznokcie mogą odrastać nawet z defektem. Słuchajcie, nie ma żartów. Za każdym razem, kiedy sięgamy nożyczkami pod skórki, miejmy z tyłu głowy, jak delikatna struktura jest pod naszymi ostrzami i musimy naprawdę ważyć każdy ruch. Bufferem 180 na 220 wygładzamy powierzchnię paznokcia i wały okołopaznokciowe. Odpylamy pędzlem Cupcake Brush. Na koniec aplikujemy masło Shea i wcieramy delikatnie w skórki i paznokcie. To również ten etap, kiedy możemy wykonać masaż dłoni. Następnie polerką Diamond Shine polerujemy płytkę na błysk, zamykając tym samym łuski paznokcia. Po ściągnięciu masy płytka nie może być zaczerwieniona. Bez względu na to, czy klientka nosiła paznokcie 2 miesiące czy 10 lat, płytka ma wyglądać zdrowo pod spodem, zatem kiedy ściągniemy wszystko w należytym porządku, tak będzie się prezentować. Chyba że, bo może się wydarzyć taka sytuacja, chyba że przenoszone są paznokcie, o czym klientki często nie mają świadomości, dlatego warto też się uświadamiać. Jeżeli będą przychodzić na odnowę zbyt rzadko i paznokcie są noszone zbyt długo, może nastąpić mikrouraz na płytce, nawet może dojść do pęknięcia takiej płytki. Dlatego jeżeli decydujemy się na stylizację paznokci, to róbmy to w sposób świadomy i wpadajmy na tą odnowę nie tylko po to, żeby te paznokcie były ładne wizualnie, ale żeby też były bezpieczne, bo przenoszone paznokcie mogą stanowić problem. Mamy to. Tak prezentuje się paznokieć po zdjęciu stylizacji w bezpieczny sposób. Płytka wygląda zdrowo i po prostu pięknie. I to już koniec odcinka. Dajcie znać, czy macie potrzebę raz na jakiś czas ściągnąć żele z Waszych paznokci. Jeśli tak, to jak szybko wracacie do ich przedłużenia. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!